Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mira Piłaszewicz. Moim i Państwa gościem jest pani Ewa Gierula. Dzień dobry. Dzień dobry Miro, dzień dobry Państwu. Nie E, jestem tutaj chyba pierwszy raz, więc miło mi znowu się spotkać. Mi również. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie promieniowanie elektromagnetyczne, głównie jego negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Też to był temat wielokrotnie poruszany choćby na live'ach przez komentujących, więc tutaj nie wypadało nie wspomnieć, nie poświęcić osobnej rozmowy tej kwestii. Tak może zapytam w ramach wstępu. Pani jest dietetykiem. Dlaczego akurat zainteresowała się Pani tym tematem? Bo temat ten związany jest ze zdrowiem, podobnie jak dietetyka. I w związku z tym, że zwracają się do mnie ludzie zazwyczaj chorzy, więcej w zasadzie takich pacjentów, czy głównie tacy pacjenci do mnie przychodzą, czyli nie tak jak kiedyś się kojarzyło, kto przychodzi do dietetyka, osoba otyła, to współcześnie ludzie tak bardzo chorują, coraz więcej ludzi choruje, że w zasadzie przychodzą tak, jak przychodzi pacjent do lekarza. I w związku z tym ja muszę się pochylić nad człowiekiem i wszystkimi możliwymi przyczynami jego choroby. Bo owszem, jedzenie jest bardzo dużym czynnikiem zdrowia czy choroby, ale już dawno zorientowałam się, że to nie jest jedyny czynnik. I innym takim ważnym czynnikiem, też nie jedynym, bo tych czynników jest co najmniej kilka, jest właśnie promieniowanie elektromagnetyczne. I wiem, że jako dietetyk, żeby skutecznie pomóc w zakresie diety, żeby skutecznie pomóc w ogóle drugiemu człowiekowi, muszę zwrócić jego uwagę też na inne czynniki zdrowia niż dieta. Tutaj jeszcze wspomnę, zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, że na kanale Pani Ewy są jak na razie cztery części bardzo obszernie podejmujące temat, szeroko pojęty temat promieniowania elektromagnetycznego. Tutaj możemy mówić i o chorobach, o uchronieniu się przed tym szkodliwym działaniem i o innych takich kwestiach pochodnych. I serdecznie ta rozmowa oczywiście nie wyczerpie całego tematu, bo jest on spory. Po prostu pod ten temat podchodzi bardzo dużo zjawisk, bardzo dużo zagadnień, więc teraz chciałabym Państwa odesłać do tych materiałów na kanale Pani Ewy. Linki oczywiście do wszystkich części będą w opisie. Tymczasem, kontynuując, ten temat promieniowania elektromagnetycznego zaczęto podnosić dopiero kiedy zainstalowano anteny 5G. To było chyba w okolicach 2020 roku i wtedy tak jakby ludzie się przestraszyli tego promieniowania, że tutaj często ludzie mówili, że z wiadomym schorzeniem władza troszeczkę zaczęła oszukiwać ludzi, jak jest naprawdę, więc pewnie i 5G to jest jakiś ten element układanki, który będzie nam szkodził. I teraz zapytam, czy ten problem szkodliwego wpływu na zdrowie promieniowania elektromagnetycznego zaczął się razem z pojawieniem się tych anten 5G, czy jednak mamy z tym do czynienia znacznie dłużej? Na pewno, z całą pewnością znacznie dłużej i można powiedzieć, mogę powiedzieć po zapoznaniu się z literaturą na ten temat, że tak naprawdę ten problem pojawił się już w momencie pojawienia się elektryczności. Trafiłam na taką książkę amerykańskiego lekarza, który urodził się w 1932 roku. Jest to Samuel Milan. I on napisał taką książkę Dirty Electricity, czyli brudna elektryczność. I to był bardzo ciekawa postać. W zasadzie on jeszcze wciąż chyba żyje, gdyż był lekarzem epidemiologiem i on badał zależności między chorobami zawodowymi, to znaczy chorobami u pewnych grup zawodowych, a konkretnie grup związanych z elektrycznością i nie tylko. Zaobserwował na przykład, że wraz z rozwojem elektryczności zwiększyło się występowanie białaczki dziecięcej.
Na przykład zwrócił uwagę na takie aspekty jak rozwój nowotworów, cukrzycy, problemów układu sercowo-naczyniowego i tak dalej. To tak tylko sygnalizuje. I oczywiście to by się może wydawać niektórym, że to jest w ogóle jakieś, nie wiem, ekstremalne założenie, że elektryczność może wpływać na organizm człowieka, ale tutaj wyjaśnia to zwykła, prosta fizyka. Tak, elektryczność też jest związana z generowaniem promieniowania elektromagnetycznego, zwykłe urządzenia elektryczne, tylko jest to promieniowanie z zakresu zupełnie innych częstotliwości niż to, które pochodzi ze współczesnych urządzeń bezprzewodowych. To są o wiele niższe częstotliwości, niemniej one mogą mieć wpływ na zdrowie człowieka i tak właśnie jak ten lekarz wykazał w swoich badaniach epidemiologicznych, na przykład niektóre choroby neurodegeneracyjne, na przykład taka choroba jak stwardnienie boczne zaimkowe, występowało w większym odsetku w grupach zawodowych związanych z obsługą urządzeń elektrycznych, na przykład u operatorów generatorów prądu. Także to jest taka ciekawostka. Powracając do głównego pytania, czy 5G to jest jedyne źródło, czy jedyny czynnik, który powinien nas niepokoić, jeśli chodzi o promieniowanie? Oczywiście nie. Tych źródeł promieniowania jest znacznie więcej i porównywalnym takim źródłem promieniowania jest zwykłe Wi-Fi, które większość rodzin w swoich domach współcześnie ma. Bo to wynika nawet z mojej statystyki prywatnej, gdy robię wywiad z moimi pacjentami, zawsze o to pytam, czy w domu jest zainstalowane Wi-Fi. Wi-Fi również jest bardzo powszechnie, coraz bardziej powszechnie stosowane w szkołach, w szpitalach, pewnie i w przedszkolach, tak się domyślam. W szkołach wiem, bo wiem, jak jest w szkołach moich dzieci. No i tak jak wspomniałam, chyba w większości prywatnych domów. To promieniowanie pochodzące z routera Wi-Fi, bo o to chodzi, router Wi-Fi, jest porównywalne do promieniowania ze stacji bazowych telefonii komórkowych. Już nawet nie mówię o 5G, tylko o zwykłych stacjach bazowych. Ja to porównywałam. Oczywiście to jest rzecz płynna, względna, bo to nie są pomiary robione w warunkach laboratoryjnych i wiadomo, że są różne inne źródła promieniowania w miejscu, gdzie bierzemy taki pomiar. Jest kwestia odległości, ale ja tak z ciekawości podjechałam sobie kiedyś na rowerze, bo mam miernik promieniowania, dosyć dobry, i podjechałam sobie pod wieżę w sąsiedniej wsi, która jest odległości znaczy podjechałam pod dom, który jest najbliżej tej wieży, dom mieszkalny. To była odległość 100-200 metrów. No i tam to promieniowanie było porównywalne, a nawet trochę mniejsze niż to, które zmierzyłam w szkole mojej córki. W odległości od Wi-Fi w szkole mojej córki, w której zazwyczaj przebywają uczniowie, bo to był korytarz, tam były jakieś szafki, lokery, więc akurat miejsce bardzo uczęszczane przez uczniów. Więc tu nawet nie chodzi o porównywanie bezwzględnych odległości od źródła promieniowania, tylko gdzie faktycznie pojawiają się ludzie. I to było alarmujące. Zresztą też mówi o tym literatura. My buntujemy się przeciwko stacjom bazowym telefonii komórkowych, a instalujemy sobie ich odpowiedniki we własnych domach na własne żądanie. I to jest, no to można powiedzieć śmieszne, tu można bardziej płakać niż śmiać się. I kolejne takie źródło bardzo rozpowszechnione promieniowania to telefony komórkowe. I to jest już taki temat, który mało kto chętnie podejmuje, dlatego że większość ludzi korzysta z telefonów komórkowych. Właśnie tutaj akurat to, żeby takie informacje, nawoływanie, żeby nie trzymać telefonu przy uchu, jak się rozmawia, coś takiego się pojawiało nawet w mainstreamie, pamiętam, było swojego czasu, tylko że staje się, że to nie rozwiązuje problemu, jeśli ma się włączoną tą transmisję danych w telefonie, jeśli się ten telefon, załóżmy, trzyma w kieszeni, czy w ręku, czy w torebce, tak na chłopski rozum mówiąc, że cały czas ma się to źródło promieniowania przy sobie. I z Wi-Fi tak samo też myślę, że
że tutaj też jest różnica, czy to jest jeden router w domu jednorodzinnym, czy na przykład mieszkamy w 10-piętrowym bloku w mieście, gdzie jak się łączymy do internetu, to nam wyskakuje 30 różnych sieci do wyboru, gdzie to jest chyba Mhm. tak zwany elektrosmog. Mhm. I te protesty nawet, które były przeciwko wprowadzaniu 5G, moim zdaniem chyba trochę świadczą o niezrozumieniu tematu. Znaczy, też ludzie się zachowują często jakby wcześniej problem nie istniał i dopiero te skutki negatywnego wpływu jakby dopiero te skutki promieniowania elektromagnetycznego miały nas dotknąć. I jakbyśmy się z nimi nie mierzyli od jakiegoś czasu, Mhm. Znaczy prawda? w jednym ci ludzie mają rację. Na te wieże, jak one już są postawione, nie mamy zbyt dużego wpływu. Jeżeli mieszkamy w pobliżu, to nie jest tak prosto, jeszcze jeżeli mamy dzieci, które chodzą gdzieś do szkoły na miejscu, żeby z dnia na dzień się wyprowadzić. Mm, To jest dla wielu rodzin wręcz niemożliwe. Poza tym, nawet jeżeli gdzie indziej się wyprowadzimy, to jaką mamy gwarancję, że za chwilę tam nie powstanie wieża? Natomiast z komórek i Wi-Fi, owszem, możemy na to wpłynąć w różny sposób, albo przez ograniczenie, albo zupełną eliminację, to zależy od sytuacji. Z tym, że problem polega na tym, że ludzie nawet sobie tego nie uświadamiają, czyli jeżeli protestują, rozpaczają nieraz, są naprawdę przestraszeni, jeżeli wiedzą, że gdzieś ma powstać wieża, a sami używają cały czas właśnie te inne urządzenia przenośne, czyli to Wi-Fi czy komórkę. Zresztą tych urządzeń jest znacznie więcej, ja tylko wymieniłam takie najmocniejsze i najbardziej popularne, bo na przykład źródłem promieniowania również będzie bezprzewodowa klawiatura, bezprzewodowa myszka i to promieniowanie może nie będzie tak silne jak w przypadku Wi-Fi, ale ono jest również znaczące i znacznie przekraczające normy biologiczne, czyli takie rzeczywiste normy nie dla firm telekomunikacyjnych wyznaczonych przez rządzących, tylko normy wyznaczonych przez ludzi zajmujących się zdrowiem człowieka i wiedzących, jaki próg gwarantuje nam bezpieczeństwo dla naszych organizmów. Więc tutaj ta nieświadomość ludzi jest chyba największym zagrożeniem, a nie same urządzenia, bo na przykład możemy porównać to do takiego wynalazku, jakim jest samochód. Samochód potencjalnie też jest bardzo niebezpieczny, ale my mamy tutaj bardzo dużą świadomość i edukację i mamy środki bezpieczeństwa, specjalne warunki używania samochodu. Jest całe prawo stworzone do tego, jak poruszać się samochodem. Prawo nas też zobowiązuje, żebyśmy robili przeglądy techniczne co roku i tak dalej, i tak dalej. Więc edukacja i środki bezpieczeństwa są tutaj maksymalnie zapewnione i to powoduje, że ten potencjalnie śmiertelny wynalazek, jakim jest samochód, wcale nie jest tak statystycznie dla nas groźny. I to samo mogłoby się stać w przypadku urządzeń bezprzewodowych, żeby nie wyrzucać wszystkiego, bo tak naprawdę telefon komórkowy, szczególnie smartfon, no muszę przyznać, że to jest niesamowity wynalazek i niesamowite udogodnienie życiowe. No fantastyczne. Tylko problem to nie oznacza, że to nie rozwiązuje nam problemu z narażeniem naszego zdrowia i coś teraz trzeba z tym zrobić. Właśnie, ponieważ dzisiejszy model życia polega na tym, że sporą część wolnego czasu się spędza w internecie, że wszędzie nosi się ze sobą telefon komórkowy, że kiedy nie można się do kogoś dodzwonić, to od razu rodzina i znajomi zaczynają się niepokoić, co się mogło stać, jeśli Mhm. nie można się do kogoś dodzwonić i nie odzwania w ciągu załóżmy 15 minut czy pół godziny. Czy takie chronienie się przed tym szkodliwym działaniem promieniowania elektromagnetycznego już od razu musi oznaczać rezygnację z tego popularnego modelu życia, bo to jakby nie patrzeć w dzisiejszych czasach, w dobie, gdzie też bardzo dużo ludzi się mierzy po prostu ze zwykłym uzależnieniem od smartfona, uzależnieniem od przeglądania popularnych aplikacji, gdzie to też zostało już wykazane wielokrotnie, że łatwo można się uzależnić od Facebooka, że to działa na tej zasadzie, że może 80% rzeczy na Facebooku nas nie interesuje, ale my czekamy na tą 1/5, aż tak scrollujemy, aż w końcu na coś ciekawego natrafimy. I jest to rodzaj uzależnienia i też nie tak trudno się w to wplątać.
W takim razie, czy taka ochrona przed tym promieniowaniem to oznacza wykluczenie tego wszystkiego, z tego sposobu, w jaki ludzie funkcjonują? To znaczy tak, w tym zakresie, znaczy ten problem, który poruszyłaś, uzależnienia, to jest problem sąsiedni, obok, drugi, który nakłada się częściowo z problemem używania urządzeń bezprzewodowych, jednak ja bym tutaj to rozgraniczyła, dlatego że Tak, nawet tutaj tutaj, mogę tak, dopowiedzieć. Miałam na myśli to, że kiedy większość społeczeństwa ma taki nawyk przeglądania mediów społecznościowych w wolnym czasie, jak jadą komunikacją miejską, mhm. jak na kogoś czekają, to też no, jakiś odsetek tych ludzi, którzy mają taki nawyk, jest zwyczajnie od tego uzależniona. Tak, na Więc pewno smartfony, nie, czy w to jest ogóle, inna kwestia oczywiście, tak, ale to też wpływa na to, że ci ludzie są siłą rzeczy, są wręcz zmuszeni do tego, żeby się eksponować na to promieniowanie, mhm. skoro są w jakiś sposób niewolnikami tej technologii. Wiem, to jest inna kwestia, Mhm. ale się łącząca poniekąd z Tak, promieniowaniem. dlatego że smartfony na pewno potęgują uzależnienie od internetu. Niemniej może też być taka sytuacja, powiedzmy, że gdyby nie było smartfonów, urządzeń bezprzewodowych, ale mielibyśmy internet, który byłby dla nas dostępny po kablu, tak? Czyli tak jak ja tak korzystam na przykład z internetu, czyli mam komputer stacjonarny, można mieć laptopa podłączonego do routera kablem. Z kolei internet do routera mógłby być dostarczany i w wielu przypadkach tak jest światłowodem, więc zupełnie bez promieniowania. No i tutaj też można popaść w uzależnienie, niemniej jakby siłą rzeczy, ponieważ tego nie możemy ze sobą wziąć na miasto, więc przynajmniej tutaj jest jakby część wspólna tego zagrożenia, że telefony komórkowe, w szczególności smartfony, potęgują ten problem uzależnienia. Tak, czyli jakbyśmy się mieli ochronić przed tym promieniowaniem elektromagnetycznym, to oznacza, rozumiem, że to oznacza, że zaprzestanie takiego wychodzenia gdziekolwiek, nawet na 5 minut do najbliższego kiosku z telefonem włączonym, to oznacza przerzucenie się z routera na ten internet na kablu, Mhm. ograniczenie korzystania z Bluetootha, takich różnych rzeczy, prawda? Tak, ale to też, znaczy tutaj to by było bardzo wskazane, dlatego że załatwiamy dwie sprawy. Jeżeli byśmy zdecydowali się na takie zmiany w naszym życiu, zmniejszamy narażenie, naszą ekspozycję na promieniowanie elektromagnetyczne, to jest jedno. I drugie, pracujemy nad swoim uzależnieniem, uświadamiamy sobie, co sprawia uzależnienie. Ono niczym, znaczy w tej kwestii, znaczy inaczej, może nie, że niczym się nie różni, ale ma wiele wspólnego z takimi uzależnieniami jak alkoholizm, papierosy, hazard, cokolwiek. Dlatego, że to potrafi rujnować nasze życie, a w szczególności życie dzieci i nastolatków, one są bardzo podatne na tego typu rzeczy i które są w okresie rozwoju, w okresie, w którym w normalnych warunkach, naturalnych warunkach naturalnie interesują się rozmaitymi dziedzinami życia, o ile szkoła ich w tym jeszcze nie stłumi, bo to jest kolejny czynnik tłumienia dzieci. W każdym bądź razie no to, co się obserwuje współcześnie, dzieci bardzo się ograniczają i w kontaktach takich w realu między sobą i w podejmowaniu różnych dziedzin życiowych niezwiązanych z internetem i z telefonem, które kiedyś dzieci bardzo chętnie podejmowały. Więc w rezultacie ich życie może być bardzo ograniczone, mogą nie rozwijać swoich naturalnych zdolności, pasji, po prostu to jest przytłumione, więc to jest bardzo duże zagrożenie. To jest tak, jak ktoś też stacza się właśnie z innego rodzaju uzależnieniem, powiedzmy w alkoholizm, no to całe życie się zaczyna, czy narkotyki, tak? Zaczyna się wokół tego kręcić, to jest coś, co absorbuje jego myśli codziennie, od samego rana o tym myśli, już nie skupia się na innych rzeczach, rujnują się relacje z innymi ludźmi, bo to też wpływa na psychikę. No i tutaj w przypadku smartfonów jest tak samo.
Tak, to prawda. Tutaj mogę pójść w lekką dygresję i dopowiem, że ja jestem tym pokoleniem, które dostawało telefony, smartfony tak w połowie podstawówki, 3., 4., 5. klasa się pojawiały takie pierwsze Mhm, smartfony już, znaczy tam niektórzy mieli taki telefon z klapką na przyciski do jakiejś tam prostej komunikacji, typu dziecko wychodzi na podwórko i żeby rodzice nie musieli krzyczeć z balkonu, to się dawało dziecku mhm, tańszy telefon i się uczyło go odebrać, czy zadzwonić do kogoś. A teraz rodzice robią coś takiego, że dają, tak jakby dawali dziecku smartfona, żeby je czymś zająć, że tak jakby rodzice nie panowali, nie umieli zapanować nad emocjami dziecka, że nie wiem, dziecko płacze, czy się nudzi, czy ma za dużo energii, to rodzice dają jakieś urządzenie elektroniczne, jakiś tablet, smartfon i tak jakby uczyli to dziecko regulować emocje smartfonem. I wiadomo, że to się potem źle kończy, jak się patrzy na wszystkie konsekwencje, na to, jak te dzieci potem dorastają. Ja jestem tym pokoleniem, gdzie te problemy występowały powiedzmy połowicznie, tak to ujmę, że nie w takim nasileniu jak teraz u dzisiejszych 12, 13, 14-latków, ponieważ te telefony się pojawiły później, ale no, tylko parę lat później, jakby nie mhm. patrzeć, więc to ograniczenie korzystania ze smartfonów, jeszcze ze smartfonów z takim stałym dostępem do internetu, to jest wiele korzyści. To jest nie tylko nie wiem, ograniczenie ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne, to jest też jakieś względne zdrowie emocjonalne, prawda? Więc to tutaj Mhm. dostaniemy w pakiecie po prostu szeroko pojęte lepsze samopoczucie. E, Znaczy tak, w przypadku rodziców problem jest też chyba bardziej złożony, dlatego że rodzice bardzo chętnie i tak nawet nieraz z takim żalem, czy nawet pretensją do dziecka mówią, bo to też wychodzi w moich rozmowach z moimi tutaj, z rodzicami, którzy do mnie się zwracają z prośbą o pomoc w sprawie swojego dziecka i czasami spotykam się z taką opinią, że on cały czas siedzi na telefonie i tak jakby z pretensją. A rodzice nie widzą, odwracają jakby, jak to się mówi w psychologii, to jest takie przerzucenie tego, co w nas tkwi, na drugą osobę, projekcja. Czyli skupiają się na tym dziecku, nie zwracając uwagi na to, że sami siedzą w nałogu. Gdyby zaczęli od siebie, to by w życiu dziecku nie dali komórki. Albo na pewnych zasadach i bardzo ściśle kontrolowanych przez nich tych zasadach, czy może nie kontrolowanych zasadach, ale egzekwowanych, bo jako opiekunowie, jako ktoś, kto utrzymuje dzieci i musi na nie zapracować, mają do tego pełne prawo moralne, a nawet obowiązek, żeby dbać o swoje dzieci, więc rodzice nieuzależnieni nie mieliby problemu z uzależnieniem dzieci, bo prawdopodobnie by do tego uzależnienia nie doszło. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz. W takich normalnych warunkach, powiedzmy, gdyby tych smartfonów nie było, tak jak kiedyś, dzieci bardzo pragną kontaktu z rodzicami i to, co przynajmniej ja widzę w mojej rodzinie, wydawało mi się, że to będzie tylko na poziomie dzieci kilkuletnich. Mówiło się, tak słyszałam, że już dzieci kilkunastoletnie odchodzą, nie chcą rozmawiać z rodzicami, mają swój świat, że trzeba rozmawiać z tymi dziećmi póki można, bo potem to już te dzieci się odcinają. No ja zauważam zupełnie co innego i jedno moje dziecko już jest dorosłe, i w zasadzie codziennie to dziecko, już nie dziecko, jedno i drugie dziecko same inicjują rozmowę, oczywiście ja też, ale gdybym ja tego nie zrobiła, to ja nie ucieknę od tych rozmów, w cudzysłowie, ja nie chcę uciekać, ale z czym się to wiąże? To, że to jest absorbowanie uwagi i nawet jeżeli te nasze dzieci będą kochaniutkie, ale będzie to codziennie, to w pewnym momencie gdzieś przychodzi zniecierpliwienie. Czujemy ograniczenie naszego czasu, czujemy, że robimy coś i nagle musimy przerwać, bo dziecko wchodzi i coś mówi. No oczywiście możemy powiedzieć potem, no ale albo potem do tego dziecka wracamy, albo nie wracamy, więc to już jest no, bardzo niezręczna sytuacja. Więc reasumując, dzieci są obciążeniem i do tego trzeba podejść świadomie. Ja też w pewnym momencie mojego macierzyństwa
musiałam sobie to wytłumaczyć, bo no, czasami czułam się przeciążona i popadałam w zniecierpliwienie, że te dzieci cały czas ode mnie czegoś chcą. I zadałam sobie pytanie, no cóż, albo ja się na to otwieram, albo kiedyś te dzieci dadzą spokój, odwrócą się ode mnie i będę miała ten święty spokój w cudzysłowie, ale czy ja tego chcę, żeby przestały do mnie mówić i czegoś chcieć wreszcie wiecznie ode mnie. I tutaj wkracza ten telefon, który zapewnia nam święty spokój, ciszę. Możemy się skupić na swoich zadaniach, czy zrelaksować, cokolwiek. Druga rzecz, ten telefon nas absorbuje i płyniemy, tak? Bo to wpływa na hormony, jakieś poczucie relaksu, które jest oczywiście złudne, więc podwójny wpływ tego urządzenia. No i ponieważ to też wpływa na psychikę i ma cechy uzależniające, więc to jest bardzo niebezpieczne, bo rujnuje relacje między rodzicami i dziećmi. I kolejna rzecz, że w przypadku dzieci ja tu bym w ogóle nie mówiła w kategoriach ograniczenia. Nie dajemy dziecku smartfona, tak samo jak nie proponujemy mu alkoholu czy papierosa, ani narkotyków. Dla mnie nie ma dyskusji. Mówię o dzieciach młodszych, a kiedy możemy mówić o dzieciach starszych? Wtedy, kiedy one rozumieją, czym to narzędzie jest. I tak jak powiedzmy, znowu nawiążę do samochodu, możemy mieć 15-latka, który świetnie będzie obsługiwał samochód, no ale czy to oznacza, że możemy mu powierzyć samochód? Nawet prawo tego zabrania. I bardzo dobrze, że zabrania, bo z pewnych względów ta osoba jest jeszcze zbyt młoda, nawet jakby świetnie operowała tym samochodem, ale w głowie takiej osoby są trochę inne emocje niż w głowie osoby dojrzałej i w związku z tym może dojść do jakiegoś brawurowego na przykład zachowania na drodze, które skończy się nieszczęściem, czyli psychika. I dopiero prawo przyzwala w okolicy 18 lat na powierzenie samochodu takiemu młodemu człowiekowi pod warunkiem, że jeszcze zda egzamin. No i wtedy jest to w miarę bezpiecznie. I tak samo bym tutaj postąpiła z telefonem. Oczywiście nie mówię o wyznaczaniu granicy typu 18 lat, bo każde dziecko może mieć własną granicę. Czyli my jako rodzice powinniśmy to ocenić, czy ono potrafi siebie samo już ochronić w tym względzie. Czy można mu powierzyć telefon i być spokojnym, że nie będzie nadużywać telefonu. No ale tutaj należałoby wyjść od siebie, czyli my musimy naszym stylem życia pokazać, jak używać tego telefonu. No i może opowiem, jak to u nas wygląda, jakie ja mam podejście do telefonu. Tak jak mówiłam, to jest fantastyczny wynalazek na takie okazje, gdzie nie możemy połączyć się z kimś, czyli jesteśmy poza domem. Bo w domu, kiedyś w każdym domu były telefony stacjonarne, podpięte kablem i w zasadzie w każdym domu to było. Teraz już w niewielu domach, ale wciąż można mieć taki telefon. Można w każdej chwili założyć i my taki telefon mamy i w domu używamy tylko tego telefonu, tak jak za dawnych dobrych czasów. To jest stacjonarny, dom jest stacjonarny, my jesteśmy stacjonarni. Natomiast telefon przenośny jest do przenoszenia, czyli poza domem. I to jest pierwsza zasada, czyli telefon komórkowy jest do tego, aby porozumiewać się poza domem. I czy my musimy rozmawiać z przyjaciółką, czy z mamą, czy z ciocią, czy z kimkolwiek na zewnątrz przez pół godziny, czy to jest absolutnie konieczne? No niekonieczne, możemy to zrobić w domu, przez zwykły, tradycyjny telefon. Kolejna rzecz, czy my musimy mieć cały czas ten telefon włączony? Czy jak gdzieś nosimy, jesteśmy na zewnątrz, musimy go gdzieś trzymać siłą rzeczy blisko ciała, może nie w kieszeni, bo to już jest naprawdę drastyczne, ale przynajmniej w torebce. Także to promieniowanie jakieś jest, nawet jak nie rozmawiamy, telefon musi się co chwilę łączyć ze stacją bazową. I w momencie połączenia, ja robiłam takie doświadczenie, promieniowanie jest niesamowicie duże. Ono trwa ileś sekund, 15 sekund, może 30 sekund, no i gaśnie w momencie, gdy się połączy. Można to zbadać właśnie miernikiem, bardzo tutaj gorąco wszystkich zachęcam do zainwestowania w dobry miernik, nie byle jaki. No chodzi o to, żeby mieć właściwe odczyty i wyciągać właściwe wnioski. No i taki miernik naprawdę otwiera oczy na rzeczywistość, bo my nie widzimy promieniowania, nie czujemy, od razu nie czujemy. I właśnie zrobiłam sobie takie, za namową pewnego inżyniera, zrobiłam sobie takie doświadczenie, jaka jest moc promieniowania
gęstość mocy w momencie wyłączenia trybu samolotowego, czyli uruchomienia trybu aktywnego, gdzie transmisja danych była wyłączona, lokalizacja była wyłączona, Wi-Fi, wyłapywanie Wi-Fi przez telefon wyłączone, wyłapywanie Bluetootha wyłączone, bo wszystkie te 4 funkcje, które wymieniłam, one też generują promieniowanie. Czyli telefon w takim trybie najmniej promieniującym to jest telefon nastawiony na rozmowy telefoniczne i SMS-y i tylko tyle. Więc ja sobie tylko włączyłam na ten tryb minimalny i to chwilowe łączenie się z mojego domu przy zamkniętych oknach, drzwiach z najbliższą stacją bazową skoczyło w pewnym momencie, bo te pomiary są różne. Nie wiem, z czego to wynika, że raz są mniejsze, raz większe wyniki, ale i tak za każdym razem duże, więc ostatnio taki maksymalny wynik wyszło mi 2,5 miliona mikrowatów na metr kwadrat. To jest jakaś strasznie wysoka liczba. Ja nie wiem, skąd się to wzięło, takie wysokie promieniowanie, po czym po iluś tam sekundach zupełnie to ustało, on się skontaktował, ten telefon i wyciszył się zupełnie i w tym momencie w ogóle nie promieniował. W momencie, gdyby ktoś zadzwonił, czy wysłał SMS, czy ja bym to zrobiła, czyli zadzwoniła albo kogoś, albo wysłała SMS, to oczywiście promieniowanie byłoby konkretne w całym tym czasie połączenia. Natomiast jeżeli telefonu nie używamy, mamy te wszystkie 4 funkcje, o których wcześniej mówiłam, wyłączone, tylko jest nastawiony na rozmowy SMS-y, to on łączy się co jakiś czas z stacją bazową. I teraz pytanie, jak często się łączy? To zależy. Jeżeli on jest cały czas w tym samym miejscu, czyli tam, gdzie mieszkamy, to łączenie jest rzadsze. To ja rozmawiałam, to nie jest moja wiedza, ja to konsultowałam właśnie z inżynierem, który się w tym specjalizuje. Natomiast jeżeli gdzieś się przemieszczamy, a w szczególności gdy się szybko przemieszczamy, czyli w pojeździe, w samochodzie, w pociągu, w autobusie, to ten telefon co chwilę się łączy, bo on przeskakuje z bazy do bazy i cały czas mamy takie mocne uderzenia. I to są takie uderzenia, że no dla porównania ten pomiar, który kiedyś tam robiłam pod stacją bazową telefonii komórkowej przy domu położonym najbliżej tej stacji, to tak jak pamiętam, tam było 22 000 tych mikrowatów. W szkole mojej córki było 40 kilka tysięcy mikrowatów na metr kwadrat, to jest gęstość mocy, bo można jeszcze tam składową elektryczną na przykład mierzyć, ale to są już technikalia. No a tutaj w domu mi wybiło to chwilowe połączenie ze stacją bazową przy zamkniętych oknach. Raz mi wyszło 75 000, a drugi raz 2,5 miliona. Nie wiem, nie mam pojęcia, jeszcze to muszę porozmawiać z tym inżynierem, dlaczego, skąd tak silne promieniowanie. Więc musimy sobie zdawać sprawę właśnie, że wychodząc z domu, biorąc komórkę, zastanowić się, czy ona koniecznie musi być włączona. Ja zawsze mam wyłączoną i mam ją przy sobie, bo na przykład gdy jadę samochodem i miałabym wypadek samochodowy, to w tym momencie, jeżeli oczywiście bym przeżyła ten wypadek i byłabym przytomna, włączam sobie tą komórkę i ściągam pomoc. Czy gdybym w środku gdzieś poza domem nagle czegoś zapomniała, chcę się połączyć z domem, dzwonię na mój telefon stacjonarny, włączam na chwilę tą komórkę i łączę się. Jeżeli ktoś ze mną chce się porozumieć, to już może będzie miał ciężej, ale w momencie, gdy kiedyś tam włączam tą komórkę, też włączam ją wtedy, gdy na przykład robię jakieś przelewy i bank wymaga kodu, albo gdy, nie wiem kiedy, gdy czasami, ale to też nie, w zasadzie, jeżeli mam jakąś przesyłkę kurierską, ale też nie potrzebuję do tego komórki, bo odbieram informacje przez internet w komputerze. Ale w każdym bądź razie gdzieś tam średnio raz na 2 dni włączam komórkę z jakiegoś tam powodu, no i wtedy też mi przychodzą wiadomości, że ktoś dzwonił. I ja wtedy odzwaniam, bo mam tą informację. Także oczywiście mam duże ograniczenie używania tego telefonu i przyznam szczerze, że gdy zaczęłam wprowadzać te ograniczenia, to czułam wielki niepokój, czułam wyrzuty sumienia, że się odcinam od ludzi. Czułam się źle, czyli też gdzieś tam byłam już w to wciągnięta, chociaż ja nigdy nie używałam telefonu komórkowego do korzystania z internetu. To znaczy tak typowo, żeby wyszukiwać coś w internecie, bo wiadomo, tam do GPS-a też się korzysta no, w różnych sytuacjach. Natomiast już u mnie te objawy odstawienne w delikatnym zakresie, ale odczuwałam. Potem mi to zupełnie minęło. Teraz to jest dla mnie normalne. Czyli to trzeba przeskoczyć swoją psychikę, objąć to, ogarnąć to swoją świadomością i można po prostu się przestawić.
Następna rzecz, co zrobić, bo mój numer telefonu komórkowego był znany wielu, wielu ludziom od wielu, wielu lat, bo od kilkunastu lat, jeśli nie od 20 lat mam ten sam. Zrobiłam sobie nagranie na moim telefonie komórkowym, gdzie jeżeli ktoś dzwoni, słyszy to nagranie i wskazuje mój numer telefonu stacjonarnego i ludzie rzeczywiście się przestawiają. Chcę im się zapisać, aż jestem zdziwiona, bo gdzieś nie zawsze każdy zdąży, a jednak jakoś się przekierowują. Oczywiście można takie przekierowanie prawdopodobnie zrobić też automatyczne, ale to prawdopodobnie też wiązałoby się z jakimiś kosztami. No także, myślę, że jest jeszcze wiele rzeczy, które bym mogła opowiedzieć, ale nie chcę Cię tutaj, nie wiem, przedłużać i zagadywać. Ja o tym, jak zrobić te ograniczenia podstawowe, redukcję tego promieniowania we własnym otoczeniu, ja to przedstawiam na mojej stronie internetowej w takim artykule pod tytułem nie pamiętam dokładnie tytułu, ochrona dzieci przed promieniowaniem elektromagnetycznym, zalecenia. I ten artykuł był pisany z myślą o dzieciach, ale te zalecenia praktycznie są identyczne dla dorosłych. Więc to można znaleźć na mojej stronie internetowej zdrowedzieci.org.pl. Jeżeli zechcesz, Miro, to możemy w opisie Zalinkuję do oczywiście. filmu prosto do tego artykułu dać link. Wszystkie linki oczywiście będą w opisie. Ja tak nie wiem, czy tutaj muszę zachęcać do ograniczenia użytkowania telefonu komórkowego, ale tak a propos tego, że rzekomo odcinamy się od ludzi, bo faktycznie nawet jest coś takiego jak lęk przed tym, co nas omija, że jak nie mamy przy sobie telefonu, to się boimy, że coś ważnego nas ominie, że ktoś pisał, że ktoś dzwonił, albo że coś się ciekawego stało w internecie, a myśmy tego nie widzieli, to mogę przedstawić trochę inną argumentację. Człowiek ma jakiś tam swój ograniczony zasób energii i uwagi, który poświęca bliskim, rodzinie, przyjaciołom, życiu zawodowemu, rozrywce i tak dalej, różnym aktywnościom. No i w momencie, kiedy przekierowujemy tą naszą energię na ten świat wirtualny, na te kontakty wirtualne, na rozrywkę taką internetową, na przeglądanie smartfona, to ujmuje tak właściwie naszej rzeczywistości, że nie wkładamy energii w ten świat realny, w coś, co jest nam potrzebne, że te nasze kontakty z ludźmi przez internet są taką namiastką, prawda, takich normalnych kontaktów. To jest coś, co się pojawiło w ciągu ostatnich dziesięcioleci, to jest też taki nienaturalny stan, więc tutaj myślę, że nic nie tracimy po prostu ograniczając korzystanie ze smartfona. Tak zdroworozsądkowo na to patrząc, lepiej zadbać o coś, co jest po prostu realne. Tak, i poza tym, jak się to już przeskoczy, to jest niesamowite poczucie wyzwolenia. To jest tak fantastyczne i patrzymy już na tych ludzi, którzy nie wyobrażają sobie świata bez smartfona, już z takim, nie że z satysfakcją, bo mnie osobiście żal tych ludzi, ale po prostu jejku, mnie już to nie dotyczy. Ja już w ogóle bezwysiłkowo jestem poza tym i to jest podobnie jak na przykład z wyjściem z nałogu uzależnienia od cukru, słodyczy. I ci, co próbowali pozbyć się tego nałogu i którym się to udało, to myślę, że to są porównywalne odczucia. Powiem jeszcze taką ciekawostkę właśnie na argument, że bez tego się nie da. Tak jak mówiłam, ja nie wiem, czy w ogóle jest potrzeba, żeby zupełnie to eliminować. Szkoda by było, bo tak jak mówiłam, choćby w takim przypadku, jakbyśmy mieli jakiś wypadek samochodowy, to jest cudowne, tak? Albo gdzieś dziecko nasze znajdzie się w sytuacji, gdzie będzie potrzebowało pomocy i dzwoni. Moje dzieci biorą ze sobą telefony komórkowe na takiej zasadzie, jak ja używają, czyli mają wyłączone i w razie czego uruchamiają i dzwonią do domu. Rzadko, bo rzadko zdarzają się takie sytuacje, w pełni wtedy korzystają, ale powiem taką ciekawostkę. Ostatnio, muszę się przyznać, kiedy ja nie wyobrażam sobie bez telefonu komórkowego, chociaż jakbym się postarała, to bym mogła się bez tego obejść, tak jak w dawnych latach, kiedy nie było. Gdy gdzieś jadę samochodem w nowe miejsce, nie wyobrażam sobie bez GPS-a. Po prostu strasznie, dla mnie jest bardzo dużym wysiłkiem, jestem rozleniwiona w zakresie uruchomienia wyobraźni przestrzennej, orientacji. Kiedyś to robiłam, już jak miałam prawo jazdy przed laty, rozkładałam mapę, gdy sprowadzałam się do Krakowa,
A zaraz jeszcze jako młoda dziewczyna pożyczałam samochód od rodziców i musiałam po prostu sobie mapę rozłożyć i dojechać pod określony adres, gdzie wynajęłam sobie mieszkanie. Udało się. Obecnie wydaje mi się to niemożliwe. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest tylko odczucie. I niedawno mój syn jechał w jakieś nowe miejsce, odległe 20 kilometrów. Osoba, do której miał przyjechać, mówiła, że bez GPS-a to będzie bardzo ciężko, bo to jest bardzo zawiły adres. No i ja mówię mojemu synowi, wiesz co, no to włącz sobie tego GPS-a, przecież no ostatecznie, no to przecież się od tego nie umrze. Tak od razu, jak się rzadko włączy, no po to jest ten telefon, GPS, możesz skorzystać, tym bardziej, że my mamy tak, nauczyliśmy się korzystać z GPS-a, że wczytujemy mapę i zostawiamy tylko lokalizację, która też wiąże się z pewnym promieniowaniem, ale już znacznie mniejszym. Natomiast transmisję danych po wczytaniu mapy już wyłączamy i dajemy na tryb samolotowy. I można na trybie samolotowym korzystać z GPS-a. Taka ciekawostka. Niemniej ta lokalizacja trochę promieniuje. No i on powiedział, poczekaj, ja spróbuję sam sobie to rozkminić. Zobaczył sobie, sprawdził mapę w internecie, który mamy na kablu w domu. Nawet tego nie rozrysowywał, bo ma fantastyczną wyobraźnię przestrzenną. No wziął w razie czego tą komórkę, no i dotarł z głowy. Ja mówię, to po prostu jest niemożliwe, żeby tam dotrzeć z głowy. I tak samo ta osoba, do której jechał, była zdumiona. Także można, tylko trzeba się wysilić troszeczkę. W kwestii, teraz tak przechodząc do tych rzeczy, które koniec końców skłaniają nas do tego, żeby zrezygnować z noszenia wszędzie ze sobą telefonu komórkowego, żeby zrezygnować z takich urządzeń typu klawiatura, typu myszka bezprzewodowa, to te kwestie zdrowotne, te negatywne skutki zdrowotne eksponowania siebie na promieniowanie elektromagnetyczne, jak sobie człowiek szuka w internecie tych takich negatywnych skutków, widzi rzeczy, które właściwie można połączyć z wieloma, widzi rzeczy, które są wynikiem wielu przyczyn, które mogą mieć wiele przyczyn. Na przykład czyta się o zmęczeniu, gdzie to może być po prostu taki tryb życia, wstawanie do pracy na 8, wracanie o 16 do domu. Czyta się o problemach ze snem, to można, no to też się mówi o urządzeniach elektronicznych, ale nie o promieniowaniu. Chodzi o to światło niebieskie z ekranów. Czyta się o obniżonym nastroju czy depresji, w zależności od źródła. I to są takie rzeczy, które ciężko skorelować z promieniowaniem elektromagnetycznym. Mówię tutaj oczywiście o tych łagodniejszych rzeczach, bo są i bardziej drastyczne skutki, ale w jaki sposób skorelować konkretne objawy z tym promieniowaniem, tak żeby to nie było naciągane, to znaczy w jakie rzeczy powinny zwrócić naszą uwagę i powinna nam się zapalić w głowie ta czerwona lampka, tak, to jest promieniowanie, a nie wiem, a nie tryb życia, nie nieregularne godziny chodzenia spać i inne czynniki. Bardzo dobrze, że zwróciłaś uwagę na taką ważną kwestię, jaką jest wieloczynnikowość rozmaitych chorób. I w związku z tym my tutaj nigdy tego nie rozgraniczymy i to jest całe nieszczęście, dlatego że gdyby się dało tak matematycznie fajnie to udowodnić, to dawno już by to było udowodnione i myślę, że ludzie by się dawno ocknęli. A problem jest taki, że wszelkie dolegliwości, które mogą być potęgowane bądź wywoływane wręcz przez promieniowanie, one są potęgowane i wywoływane, czy mogą być potęgowane i wywoływane przez inne czynniki. Przykładem jest klasyczny ból głowy. Ból głowy, jak już nawet pominiemy promieniowanie, to możemy na przynajmniej kilka czynników bólu głowy wymienić, chociażby, nie wiem, wypicie alkoholu, niedospanie, zdenerwowanie, zjedzenie powiedzmy czegoś, na co mamy nietolerancję, tak? Czegoś na przykład wysokohistaminowego, co wywoła migrenę. Więc tu już widzimy, jak dużo jest czynników, a tu jeszcze dochodzi promieniowanie. I to jest jeden problem, żeby to tak wyraźnie rozgraniczyć i wykazać, a drugi problem jest taki, że ludzie różnią się między sobą wrażliwością. I to jest też znowu, możemy do alkoholu porównać. Jeden wypije pół litra wódki, a drugi po małym kieliszku i będzie miał problemy, a ten, co wypije więcej i regularnie pije, nic mu się nie dzieje, tak? Nie ma powiedzmy tego bólu głowy. I oczywiście wiemy, że
Bo też możemy kontynuować tą analogię. Przy piciu alkoholu na dłuższą metę, no nie ma takiej możliwości, żeby do końca życia codziennie pić i żeby to życie nie było w jakiś sposób naruszone, zdrowie, czy życie nie było skrócone. Ale powiedzmy u takich ludzi, którzy mają wysoką tolerancję alkoholu, oni mogą przez długie lata popijać sobie codziennie i nie będzie tego widać. I prawdopodobnie tak samo jest tutaj w przypadku wrażliwości na promieniowanie, z tym, że to, co wynika z literatury, a chciałabym zaznaczyć, że ja temu tematowi poświęciłam wiele miesięcy pracy. Zaczęłam w tamtym roku, 2022 roku, gdzieś pod koniec lata, we wrześniu, i myślałam, że to potrwa miesiąc, a skończyło się w grudniu. Ja prawie codziennie po kilka godzin spędzałam czytając różne materiały źródłowe, przede wszystkim artykuły naukowe, których jest mnóstwo, niestety w języku angielskim większość, choćby w takiej bazie danych jak amerykańska baza danych PubMed, ogólnodostępna, ogólnie używana, jak również jest ciekawa literatura na ten temat, więc tutaj to, co literatura wykazuje, czy można się domyślać, czy wnioskować z tego, co jest tam napisane, że ta nadwrażliwość może się wykształcać, zwiększać u danego człowieka wraz z upływem lat ekspozycji na promieniowanie. I rzeczywiście jest chyba zauważany taki trend, że coraz więcej ludzi ma tę nadwrażliwość. I teraz tak, jakie są dowody na to, że to w ogóle, że właśnie to jest też jednym z tych czynników różnych problemów zdrowotnych? No to są przede wszystkim badania epidemiologiczne, które przybierają na wartości wraz z upływem lat, dlatego że badania epidemiologiczne obejmujące krótki okres badawczy, powiedzmy kilka miesięcy ekspozycji, to nie są żadne badania. My tu potrzebujemy wielu, wielu lat i na przykład wykazano w metaanalizie przeprowadzonej przez polskich naukowców, między innymi przez panią profesor Alicję Bortkiewicz, która pracuje w Instytucie Medycyny Pracy. Ona się tymi zagadnieniami zajmuje zawodowo. Ja poprosiłam ją również o jej publikację. Większość tych publikacji jest też w języku angielskim. I ona w tej metaanalizie wraz ze współpracownikami wykazała, czyli metaanalizie, czyli badaniu wielu zebraniu różnych badań naukowych na dany nas interesujący temat, pochodzących z różnych stron świata i przyjrzenie się krytyczne tym badaniom, ich słabym stronom, ich mocnym stronom i uwspólnieniu wniosków. I w tym badaniu, w tej metaanalizie, ona była robiona bodajże w 2017 roku, wykazano, że używanie telefonu komórkowego, przykładanie go do ucha z jednej strony głowy, bo najczęściej mamy takie nawyki, tak, że mamy tendencję do używania jednej strony, przez co najmniej 10 lat bardzo poważnie zwiększa ryzyko zachorowania na różne nowotwory w obrębie czaszki, między innymi na glejaka mózgu. Jest to bardzo mocno udowodnione z tej metaanalizy, czyli z tych wielu, wielu badań to wynika. I ja tutaj też możemy podać link, Miro, jeżeli będziesz chciała, do samej publikacji, jak również do wystąpienia pani profesor Alicji Bortkiewicz, chyba w tym samym roku, kiedy ta publikacja się ukazała, w 2017 roku na konferencji organizowanej przez miasto Kraków. Była to jedna z kilku międzynarodowych konferencji poświęconych właśnie temu tematowi wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka i na tę konferencję przyjechało wielu różnych naukowców z wielu różnych stron świata i w tym byli tam też obecni polscy naukowcy i między innymi pani profesor Bortkiewicz. I ona właśnie mówi tam o tej metaanalizie. Mogę wskazać link, bo to cały czas jest dostępne na YouTubie. Więc to jest w opisie. Tak. Dzisiaj dużo rzeczy tam w opisie filmu, ale naprawdę warto się zapoznać ze wszystkim, bo temat jest bardzo obszerny, jeśli chcemy zadbać o swoje zdrowie, jeśli chcemy rozwiązać te nasze problemy, bo bardzo często też bywają takie sytuacje, że my te skutki promieniowania elektromagnetycznego czujemy, że jest to zmęczenie, że mamy te problemy z koncentracją, tylko to są te takie rzeczy bardziej łagodne, to nie jest... Zaraz jeszcze właśnie chciałam to nie o tym
powiedzieć. To nie są takie rzeczy, no, to nie są zmiany nowotworowe, gdzie to są już drastyczne bardziej przypadki, tylko to są rzeczy, które mają dużo czynników i też, żeby tak sprawdzać, czy tu chodzi o ilość snu, czy tu chodzi o dietę, czy tu chodzi o ilość pracy, czy tu chodzi o promieniowanie, to trzeba mnóstwo czynników wyłączyć, wykluczyć, trzeba porobić mnóstwo eksperymentów i tutaj to się rozbija o taką To kwestię znaczy, tu lenistwa, braku czasu. powiem, że te badania epidemiologiczne, które są przeprowadzane w dłuższym okresie czasu, przychodzą z pomocą, bo widzimy tendencję, trend. Epidemiologiczne badania polegają na tym, że badamy dosyć dużą grupę ludzi, którzy mają taką ekspozycję. I tak, tutaj jest bardzo trudno o grupę kontrolną. Niemniej te badania w jakiś sposób zostały przeprowadzone. I wychodzi trend, wychodzi tendencja, powiedzmy, badanie różnych problemów zdrowotnych u ludzi, którzy mieszkają w różnych odległościach od danej wieży komórkowej. I ja nawet przesłałam Ci takie grafiki. I pierwsze takie badanie było zrobione w 2002 roku, ja Ci może pokażę, a Ty pewnie, chodzi mi o tę grafikę. Tak, tutaj się wyświetli na ekranie, bo ja to Tak, mam, tak. wkleję w I montażu. to jest już stare badanie, bo ono wskazuje właśnie taki trend, że im bliżej wieży komórkowej ludzie mieszkali, tym więcej skarżyło się na daną dolegliwość. I ono też pokazuje, jakie dolegliwości dominowały, więc na czele stało zmęczenie, zaburzenia snu i bóle głowy. I to badanie mówiło o odległości do 300 metrów od wieży. Natomiast jest jeszcze kolejne badanie robione w Brazylii, to tutaj też pokażę, jakbyś wyświetliła tą grafikę, to... Wyświetli się. I to jest grafika, która... Może tak, ta pierwsza grafika, bo też warto by było podać w opisie, jakie jest jej źródło, bo ja tę grafikę robiłam sama na podstawie danych z badania naukowego, więc ta pierwsza pochodzi z takiego badania naukowego autorstwa Santiniego i współpracowników. I tu byśmy mogły dać link. I tytuł tego badania w moim tłumaczeniu, bo badanie jest, praca jest po angielsku, badanie stanu zdrowia ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej. Czynnik odległości od źródła promieniowania i płci. I to jest to z 2002, natomiast to z 2011, ten drugi wykresik, to jest z kolei w moim tłumaczeniu śmiertelność z powodu nowotworów, a stacje bazowe telefonii komórkowej w mieście Belo Horizonte w stanie Minas Gerais, chyba tak się to czyta, w Brazylii. I też możemy podpiąć to badanie. Także i to są tylko przykładowe badania. I one pokazują te trendy. I drugi rodzaj badań, bardzo takich mocnych dowodowo, to są badania na zwierzętach, zazwyczaj na szczurach. I one są już bardzo silnie wykazują to, co się dzieje w organizmie żywym pod wpływem promieniowania. I teraz tak już w skrócie, żeby nie rozwlekać, jakie są te objawy, jakie są problemy? Z tych takich codziennych, takich powiedzmy, że nie są to poważne choroby, no ale jednak doskwierają. To co wykazało to badanie na grafice, to jest ból głowy, bezsenność i chroniczne zmęczenie. I te rzeczy zauważa się u ludzi, którzy im bliżej mieszkają źródła promieniowania, tym więcej osób się na to skarży. Natomiast bardzo takich poważnych, długoterminowych problemów, jakich się możemy spodziewać, to są zaburzenia odporności i za tym idą nowotwory, bo nowotwór jest, u podstawy nowotworu jest zaburzenie układu immunologicznego. To jest cały worek różnych zaburzeń i chorób neurologicznych, począwszy od zaburzeń u dzieci, które po prostu mają wymiar epidemiologiczny, po różne neurodegeneracje typu Alzheimer, Parkinson, stwardnienie boczne zanikowe, stwardnienie rozsiane i inne, różne demencje. I oprócz tego jeszcze bardzo poważny problem społeczny, rosnąca bezpłodność ludzi. I to jest też bardzo dobrze udokumentowane, szczególnie u mężczyzn, co się dzieje pod wpływem noszenia telefonu komórkowego w kieszeni spodni, jak to wpływa na plemniki, na ich liczbę, żywotność, na budowę. Jest to bardzo mocno udowodnione. No także, że mamy dowody, tak? To już trudno temu zaprzeczyć.
Dokładnie tak, więc to jest to, że ja tutaj bym powiedziała wręcz, że generalnie tak jak się patrzy na historię, to promieniowanie elektromagnetyczne to jest coś, z czym mamy stosunkowo krótko do czynienia, że tak mi się od razu nasuwają skojarzenia, że jeszcze o czymś się dowiemy, bo pamiętam kiedy o noszeniu telefonu komórkowego w kieszeni, czy o trzymaniu laptopa na kolanach, jeśli chodzi o kwestię płodności, Mhm. się mówiło w 2013-2014 roku, gdzie ta korelacja była, ale właściwie taka mało wyraźna, mało kto, jeśli ktoś podnosił ten temat, to nie mówił, że tutaj to jest tak silna korelacja, tylko mówił o jakiejś tam zależności, która być może istnieje, więc tutaj ten stan wiedzy się uaktualnia dosyć szybko w kwestii Tak. promieniowania. E, Tak, oczywiście, jeszcze raz chciałam podkreślić, że czynników tych problemów zdrowotnych, które wymieniłam, jest oczywiście bardzo dużo. Współczesnych, cywilizacyjnych, chociażby chorobotwórcza żywność, czy no, różne. Jest bardzo dużo tych czynników i temu się nie da zaprzeczyć. Niemniej ten czynnik promieniowania wydaje się, że jest bardzo jednym z tych silniejszych czynników. Tak, rozmawiamy o urządzeniach elektronicznych, a tutaj bardzo często się jeszcze wspomina o mikrofalówce. Też myślę, że to jest taki wręcz symbol tego zagrożenia płynącego z promieniowania elektromagnetycznego. I czy mikrofalówka jest czymś, co powinniśmy wyrzucić z domu, czy czymś, co powinniśmy zamknąć w oddzielnym pokoju, bo nawet na zagranicznym YouTubie ludzie, którzy mówią o szkodliwym wpływie promieniowania elektromagnetycznego, na przykład Frank Tufano, taki pierwszy lepszy kanał, który mi przychodzi do głowy. Frank Tufano chodzi z takim miernikiem po domu i pamiętam, nagrał któryś tam materiał wideo oburzony, że jego rodzice kupili mikrofalówkę do domu. I Mhm. czy to jest urządzenie, którego powinniśmy się bać, mówiąc wprost? E, Raczej nie idźmy w stronę strachu, tylko świadomości, wiedzy i to nam wystarczy. Nie żeby robić coś pod wpływem strachu, tylko wiedzy. I bać się możemy wtedy, kiedy nie wiemy, co zrobić wobec danego czynnika, który grozi, a jeżeli mamy jakąś formę obrony, to nie trzeba się bać, tylko po prostu trzeba się obronić. Więc jak najbardziej no, mikrofalówka w ogóle nie podlega pod dyskusję, nie powinno tego być w domu i to nie tylko z tego względu, że gdzieś tam może przeciekać to promieniowanie, ale jedzenie, które pochodzi z mikrofalówki, no to już nie jest jedzenie w pełni odżywcze. Także tak w skrócie ujmę. Poza tym nawet można też porównać smak jedzenia z mikrofalówki ze smakiem jedzenia ugotowanego w tradycyjny sposób. Myślę, że jest różnica na korzyść tego drugiego. Kolejna sprawa tyczy się takich anten montowanych na dachach bloków. Tutaj już zostało powiedziane na początku rozmowy, że to ma wpływ na zdrowie człowieka, że to promieniuje i że to jest coś, na co nie do końca mamy wpływ, bo o ile można ograniczyć korzystanie ze smartfona, to z taką anteną nic nie zrobimy. Nie my o tym decydujemy, czy ona tam powstanie, czy nie. Natomiast chciałabym zapytać o to, jak duże jest zagrożenie płynące z tej anteny. Czy to oznacza, nie wiem, tylko to narażenie na, nie wiem, na gorszą jakość snu, czy na migreny, czy to niesie za sobą też poważne konsekwencje w postaci tego narażenia na chorobę nowotworową. Zdaje się, że niektórzy były swojego czasu, to było dawno przed wprowadzeniem 5G, były podnoszone głosy, żeby tych anten nie instalować na dachach bloków. I czy to jest słuszne stanowisko? Jak duże to jest zagrożenie? No myślę, że porównywalne do każdej innej stacji bazowej czy do Wi-Fi. Bo myślę, że może być jeszcze większe tutaj zagrożenie. Tutaj już bym nie chciała wypowiadać się na ten temat, bo myślę, że ludzie, którzy zajmują się tym zawodowo, pomiarami i się w tym specjalizują, to mogliby coś więcej na ten temat powiedzieć, ale z całą pewnością jest to bardzo duże obciążenie i jest szaleństwem mieszkać w takim budynku, czy posyłać dziecko do szkoły, na której dachu jest coś takiego i no cóż, albo mamy takie wyjście, które jest bardzo trudnym wyjściem, bo mnie osobiście się nie udało tego przeskoczyć, mianowicie rozmowy z dyrekcją, uświadamianie, ale najczęściej tam są podpisywane umowy z firmą telekomunikacyjną, które są terminowe, więc nie da się tego
od razu odciąć, więc no, ja na przykład jako mama zadecydowałam, że moje dziecko do takiej szkoły nie będzie chodzić. Więc było jakieś wyjście. No, jeżeli mieszkamy w budynku, na którym, powiedzmy, w bloku mieszkalnym, gdzie taka antena jest postawiona, to, no to trzeba coś zrobić. Trzeba, bo ja wiem, że to jest bardzo ciężka decyzja. Znowu, można rozmawiać z innymi mieszkańcami i próbować to zlikwidować. I myślę, że nie byłoby to takie trudne, jak w przypadku, nie wiem, namówienia kogoś, żeby zrezygnował z telefonu komórkowego, bo tutaj ludzie podobnie reagują jak na wieżę komórkową, czyli zebrać podpisy, zaprotestować, usunąć to, no albo po prostu się wyprowadzić, bo to jest, tutaj stawką jest zdrowie i wręcz życie, bym powiedziała, bo skutki tego, ryzyko tych skutków jest, myślę, porównywalne jak do ryzyka ekspozycji na stację bazową, która gdzieś tam stoi 100-200 metrów od nas. Może nawet tutaj jest większe ryzyko i tu bym Cię odesłała, Miro, do tego inżyniera, z którym współpracuję, w tym sensie, że wymieniamy się informacjami na różne tematy i bardzo też głęboko tutaj wchodzimy właśnie w ten temat promieniowania. To jest pan Paweł Wypychowski. Bardzo polecam, można odnaleźć jego wykłady w internecie, można się z nim skontaktować, mogłabyś go zaprosić i myślę, że on byłby bardzo właściwą osobą, żeby przekazał Ci już bardzo fachową, precyzyjną wiedzę w tym względzie. Będę pamiętać. I tutaj też Mhm. myślę, że konkretnego wykładu nie będę linkować, tylko po prostu zachęcam do Mhm. sprawdzenia, do zainteresowania się tematem, sprawdzenia też wykładów innych osób, bo tutaj myślę, że to jest i tak bardzo, no te zagrożenia płynące z promieniowania elektromagnetycznego są no, traktowane jak, no jak właśnie to widzimy. Właśnie ludzie, którzy protestują przeciwko 5G się nazywa właśnie folierzami, szurami, płaskoziemcami się ich wrzuca do jednego worka z no właśnie wspomnianymi płaskoziemcami, kiedy temat dotyczy nas wszystkich i też to nie jest, nie do końca mamy ten wybór, czy chociażby w kwestii tych anten postawionych na dachach bloków, gdzie warto mieć świadomość tego, żeby potem wiedzieć, żeby potem łatwiej nam było znaleźć na przykład przyczynę gorszego samopoczucia. Może w ten sposób, bo są ludzie, którzy potrafią się męczyć chociażby z tymi migrenami, czy ciągłym zmęczeniem, czy gorszą jakością snu i nie wiedzą, o co chodzi, więc może jeśli macie taki problem, to może to jest przyczyną. Znaczy ja tu podpowiem, bo ja jestem migrenowcem i ja absolutnie reaguję, może nie zero-jedynkowo, ale w większości przypadków silną migreną na taki bezpośredni kontakt ze źródłem promieniowania i to w ostatnim okresie się u mnie nasiliło, ta odpowiedź. Kiedyś to było takie niejednoznaczne, czyli mam wrażenie, że moja wrażliwość się zwiększyła. I warto, tutaj apeluję do wszystkich migrenowców, żeby sobie to po prostu sprawdzili. Sprawdzili, powyłączać w domu wszelkie źródła promieniowania, jakiś czas pobyć, zobaczyć, porównać. Myślę, że dobrze takie doświadczenie zrobić. Kupić sobie miernik, żeby też wiedzieć, czy mamy jakieś takie źródła promieniowania, o których nie wiemy, bo możemy być zaskoczeni, na przykład w własnym samochodzie może być fabrycznie zainstalowany Bluetooth czy GPS i on będzie cały czas promieniował, niezależnie czy z tego korzystamy, czy nie. Więc tutaj trzeba by było się jeszcze posłużyć dobrym miernikiem. Bardzo dziękuję Pani Ewo, bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu, bo to jest też no, niezwykle cenne w tych czasach, to chociażby próbowanie zmiany tego popularnego modelu życia, który po prostu nam nie służy. Mówię tutaj o tym o przywiązaniu do technologii, do smartfonów. Bardzo dziękuję. Ja również. Dziękuję Ci w ogóle, Miro, za to, że miałaś odwagę podjąć ten temat, bo jesteś młodą osobą, reprezentujesz pokolenie, które no, chyba jest najmniej chętne, żeby podjąć ten temat, bo to jest trudny temat, bo wiąże się z tym, że mogą odczuwać jakąś stratę, jeżeli wejdą w ten temat i zechcą coś zmienić, tak? Także to trzeba mieć dużo odwagi i tego Ci gratuluję.
Znaczy, bardzo dziękuję za miłe słowa, a w kwestii tego, bo paradoksalnie, znaczy, znam ludzi, którzy są świadomi tych zagrożeń, czy to płynących z promieniowania, czy po prostu tych mechanizmów, na których działają media społecznościowe, czy na których działa ten nawyk sięgania po smartfona w wolnym czasie. I te przyzwyczajenia, ten popularny model życia po prostu zwycięża nad tą świadomością, więc to też nie jest do końca taki automat, że człowiek się dowiaduje, jak to wygląda też z innych stron i od razu zmienia swoje życie. Czasem te nawyki są silniejsze, to ten taki model życia, jaki wszyscy prowadzą, to zwycięża. Więc tutaj myślę, że warto się zastanowić, no właśnie, czy warto kontynuować życie w ten sposób, czy może nie lepiej z tego zrezygnować, czy może nie lepiej spożytkować swoją energię na świat realny i może dzięki temu rozwiążemy jakieś swoje problemy z gorszym samopoczuciem. Oczywiście. Znaczy tutaj bym zachęcała do eksperymentowania, bo te eksperymenty są bardzo ciekawe. Czyli tak, miernik plus obserwacje, tak, jak obserwacje samego siebie, jeżeli mamy z jakiegokolwiek powodu, czy z niewiadomego powodu problemy jakieś zdrowotne, złe samopoczucie, to tutaj sobie pobyć, zapewnić sobie przez jakiś czas środowisko bez tego promieniowania na tyle, na ile się da i później znowu wrócić do tego promieniowania i porównać. Myślę, że mogą być ciekawe spostrzeżenia. Poczytać, dowiedzieć się, bo tych materiałów źródłowych jest naprawdę dużo i one otwierają oczy. I jak już się ma taką prawdziwą świadomość, nie tylko powierzchowną, to jest o wiele łatwiej podjąć jakąś decyzję. I tak jak mówię, nie musimy zupełnie pozbywać się smartfonów, a może powolutku zacząć chociażby od tego, żeby w dniu dzisiejszym na przykład nasi słuchacze wyłączyli sobie funkcję transmisji danych, Bluetootha, Wi-Fi i lokalizacji i żeby sobie zostawili ten telefon, ale z dala od siebie, na noc, żeby go wyłączyli. Ja myślę, że to wystarczy jako pierwszy krok. I potem jakiś kolejny, powolutku. I myślę, że w ten sposób można też. Tak, i z czasem się okaże, że że nie trzeba wcale mieć tej lokalizacji włączonej non-stop, że nie trzeba korzystać z internetu w przerwie w pracy czy w komunikacji miejskiej i że nie trzeba mieć telefonu non-stop przy łóżku, kiedy śpimy, bo nocą się śpi, niekoniecznie siedzi, korzysta z telefonu. Jasne. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Ja również dziękuję.